Zobaczcie, jakie maleństwa dla Was przygotowałem wraz z Team Groupem. Cześć! Dzisiaj przygotowałem test dla Was dwóch dysków M2 od Team Groupa. Jeden bez radiatora, a drugi z radiatorem. Ale zobaczcie jakim, z cieczą w środku. A teraz pozwólcie, że przedstawię Wam specyfikację tych dysków. Dysk Team Group MP3 Pro M2 PC Express. Interfejs PC Express Gen 3 x 4 NVMe 1.3. Odczyt do 2100 MB na sekundę. Zapis do 1700 MB na sekundę. Cardea Liquid M2 PC Express. Interfejs PC Express 3.0 x 4 NVMe 1.3. Odczyt do 3400 MB na sekundę. Zapis do 2000 MB. Teraz sobie zerknijcie na specyfikację platformy testowej, a potem zaraz po tym omówię wyniki testów, które przeprowadziłem w dwóch programach. Testy wykonałem w dwóch programach, w tym przypadku przy pustym dysku, tylko zainstalowanym systemem Windows. Jak chodzi o odczyty, zdeczko niższe niż deklaruje producent w obydwu przypadkach, ale zapisy są wyższe. W wersji Liquid około 400 MB wyższe niż deklaruje producent. Przy zapełnieniu 50% sytuacja zmienia się drastycznie. Jak chodzi o dysk bez dodatkowego radiatora, zapis spada do 420 MB na sekundę. Jak chodzi o wersję Liquid, zapis jest utrzymywany cały czas na tym samym poziomie. Praktycznie zapełnienie nie wpływa póki co na spadek wydajności. Odczyt tak samo wysoki jak przy 6% zapisie. Przy praktycznie 90% zapisie, jak chodzi o dysk bez dodatkowego radiatora, prędkość odczytu jest tak samo wysoka, praktycznie taka jak deklaruje producent. Zapis jest ciut lepszy niż przy zapełnieniu 50%, lecz nie ma szału. Jak chodzi o wersję Liquid, cały czas trzyma dobre parametry odczytu i zapisu, takie same praktycznie cały czas. Jak chodzi o temperaturę tych dysków, jaką osiągają w trakcie pracy, przetestowałem je w identyczny sposób. Wziąłem plik o 40 GB, folder cały, skopiowałem na ten dysk. Później wziąłem kopiuj i klej nacisnąłem 10 razy szybciutko. W ten sposób on zaczął kopiować ten sam plik 10-krotnie. W ten sposób te dyski dostały nieźle w kość. Zobaczcie sami. Widzieliście temperatury tych dysków? Tu jest 64, tu jest 57. Ten dysk jest bez żadnego radiatora. Temperatura tu może wpływać na wydajność tego dysku. Widzieliście w testach, że tam był zapis przy 50-90% około zapełnienia 400 parę megabajtów. Spadał z ponad 1000 deklarowanego. Z tym, że ten dysk nie jest stracony. To jest idealny dysk do komputera typu do przeglądania internetu, oglądania filmów, nawet myślę, że pogrania. Jak założymy tu jeszcze radiator dodatkowy zewnętrzny, na przykład film Be Quiet ma coś takiego w ofercie, takie radiatory, czy coś po prostu tańszego
od naszych ziomali z AliExpress, bo można też kupić coś fajnego, nawet świecącego. Ten dysk będzie idealny. I to jest taka grupa docelowa. Nawet przez producenta ogólnie to jest on deklarowany do laptopów. Każdy produkt ma swoją grupę docelową i jest przewidziany do odpowiednich zastosowań. Pamiętajmy o tym. A myślę, że stosunek ceny do jakości jest ok. Tak, ceny nie podaję, bo ceny cały czas się zmieniają. To co musicie sami już oblukać. Będziecie mieli link do tego dysku w opisie oczywiście. Przejdźmy teraz do tego dysku. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że te dyski konstrukcyjnie są bliźniacze. Podobne, naprawdę. To są podobne konstrukcje jak chodzi o dysk, tylko ten ma radiator. Pierwszy taki na rynku do tej pory, inna firma na coś takiego się nie zdecydowała. Tym bardziej jest on unikalny, ciekawy rozwiązaniem. Mamy dysze do dopełniania płynu, wymiany płynu. Więc tu mamy niebieski. Możemy zastosować czerwony, zielony, żółty, jak budujemy jakieś chłodzenie AIO customowe i chcemy coś takiego zamontować. Nie ma z tym problemu. On występuje w wersjach jeszcze terabajtowej i 256 giga, jak z tego co pamiętam. Jak dobrze pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ale na stronie dokładnie macie to wyszczególnione, w jakich wersjach ten dysk występuje i z dokładną specyfikacją tego dysku. Ten dysk aż się prosi jeszcze, żeby go przetestować w zastosowaniach profesjonalnych. Renderowanie grafiki, programy Adobe, Premiere, After Effects, inne sprawy przetestować w Blenderze. Sprawdzić, jak on sprawdzał w zastosowaniach profesjonalnych i jeszcze ten bajerek, że można odsunąć, przykręcić wygodnie, zasunąć po prostu tutaj, żeby nie było widać zamontowania. Jest piękny dysk. Ja jestem na tak, miło. Jak on się pokazał na rynku, chciałem go przetestować od razu, bo unikalny, nietypowy. Konkurencja czegoś takiego nie ma. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, napisz mi w komentarzu, co sądzisz o tego typu dyskach, jakie ty masz spostrzeżenia na temat dysków M2 i udostępnij ten materiał. Na razie, cześć, pa.